Cześć, nazywam się Marek Krzyszowski, witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię do subskrypcji oraz dania łapki w górę, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. I pamiętaj, zarabiasz tyle, na ile masz odwagi. Cześć! Cześć, witam Was wszystkich serdecznie tego wieczora. Moi drodzy, dzisiaj ze mną jest osoba specjalna, gość Piotr Czaja, który opowie Wam o nowym biznesie. Biznesem naprawdę bardzo ciekawym, intrygującym, ponieważ na Piotrka trafiłem przez przypadek, a myślę, że wywiąże się między nami współpraca na dłuższy czas. Także Piotrku, oddaję Ci głos, witam Cię przede wszystkim serdecznie i powiedz naszym widzom, co ciekawego masz dla nas. Cześć Marku, cześć, witajcie wszyscy. Słuchajcie, no jeżeli chodzi, co mam ciekawego, uważam, że to jest tak naprawdę, moim skromnym zdaniem, jest to torpeda na ten rok. Nie ma nic zbytnio na rynku lepszego. Ja nie będę też długo Wam tutaj opowiadał, chciałbym po prostu pokazać Wam prezentację, jak to wszystko wygląda, ten cały projekt. Wkrótce sobie go opowiemy, a myślę, że kto znajdzie wartość i będzie chciał, to jak najbardziej będziemy mogli pokazać cały projekt, jak dołączyć wszystkie funkcje tego projektu i tak dalej. Także ja sobie udostępnię ekran i zobaczymy, czym jest ten projekt. Projekt jest ogólnie, nazywa się, jest to projekt Tak Protocol, czyli łącznie jako społeczność budujemy ekosystem dla hashtagów oparty o tokeny NFT. W skrócie mówiąc, to tak, kolekcjonujemy hashtagi i otrzymujemy tak coiny na podstawie popularności tych hashtagów w mediach społecznościowych. Tak na wstępie, chociaż napomnę, choć zdaję sobie sprawę, Marek, że Twoi widzowie raczej to są młodsze społeczeństwo, także czym jest hashtag, to zapewne każdy sobie to wie, ale mimo wszystko jest wiele osób, które tak naprawdę nie rozumieją, czym są hashtagi, jakie jest ich przeznaczenie i jakie są ich korzyści z ich używania. Także przede wszystkim hashtagi wyróżniają naszą treść oraz stanowią swoisty link, który odwołuje się do wszystkich informacji nim oznaczonych. Dodawanie konkretnego hashtagu służy odpowiedniej kategoryzacji postu, pozwala szybko znaleźć inne posty związane z wybranym tematem. Jeżeli chodzi o hashtagi, no dzisiaj w social mediach tak naprawdę wszędzie one występują. Zapoczątkował to Twitter, później Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Dzisiaj tak naprawdę w każdych social media można sobie znaleźć hashtagi. I to się finalnie wydarzyło. Finalnie się wydarzyło, że do tej pory nikt nie był jeszcze właścicielem hashtagów, ale się to zmieniło dzięki technologii blockchain, tak? Czyli na tą chwilę macie możliwość teraz nie tylko zarejestrować i być właścicielem swoich ulubionych hashtagów w postaci tokenu NFT, ale także na nich zarabiać. I teraz nie wiem, kto jak długo śledzi branżę kryptowalut, śledzi wszystkie trendy, wszystkie rynki, no ale pewnie ci bardziej, że tak powiem, wkręceni w kryptowaluty będą wiedzieli, czym są tokeny NFT, choć wolałbym to pokrótce wytłumaczyć. Na tą chwilę tokenem NFT możesz posiadać sobie token NFT i być po prostu częścią internetowej historii, być właścicielem własnego hashtaga. Tym są tokeny NFT, to jest ważne. Przede wszystkim jest to token niewymienny, który tak naprawdę dzisiaj daje bardzo duże możliwości. Śledząc rynek od początku roku, tak naprawdę już w marcu tego roku była po prostu pierwsza transakcja, było można kupić nieruchomość w formie tokenu NFT. Bardzo dużo dzieje się na rynku, jeżeli chodzi, no słynna nasza Doda, tak, sprzedaje swoje cycki jako po prostu ciało w 30 sekund sprzedała wszystkie swoje tokeny NFT, podzieliła swoje ciało na 400 sztuk i każdy mógł być właścicielem jej części ciała. No jeżeli chodzi o rynek NFT, no Porsche emituje swój NFT związany z projektem samochodu, tak, czyli najnowszy szkic nadwozia nowego Porsche będzie można nabyć jako token NFT. Czyli tak naprawdę token reprezentuje wartość, czy to jest mem z internetu, czy to jest cycek Dody, czy to jest szkic Porsche, czy to możesz po prostu zamiast jak to się nazywało, no nieistotne, można kupić nieruchomość, tak? Można kupić nieruchomość w postaci tokenu NFT. Tutaj mem warty fortunę, tak? Każdy chyba kojarzy tą dziewczynkę na tle płonącego domu. No został sprzedany za $500 000 jako token NFT, tak? McDonald's przywraca legendarną kanapkę w formie tokenów NFT. Czyli tak naprawdę tokeny NFT reprezentują wartość. Czy to będzie wartość zdjęcia, czy to będzie wartość nieruchomości, czy to będzie wartość jakiegokolwiek aktywa cyfrowego, tak? Także tutaj, że tak powiem, wielki szacun dla kreatora, który stworzył ten projekt,
z racji tego, że jak rynek NFT zaczął się mocno rozwinąć, wpadli po prostu chłopaki na pomysł, żeby stokenizować hasztagi i dzisiaj właśnie można zostać właścicielem hasztaga i na nim zarabiać. Jak to zrobić? To jest bardzo prosto. Wystarczy tak naprawdę zarejestrować swój unikalny hashtag jako token NFT i przechowywać go na własnym portfelu obsługującym sieć Binance Smart Chain, czyli to będzie MetaMask, Trust Wallet, Binance Chain Wallet. Jest mnóstwo, chyba 16 czy 17 portfeli na tą chwilę, które obsługują tą sieć. Twoje hasztagi są automatycznie stejkowane w Tackcoin Mining Pool, czyli automatycznie po zakupieniu swojego hashtagu dostajesz nagrody za to, że inne osoby w mediach społecznościowych używają tego hashtaga, tak? Kolekcjonujesz tak coiny i co godzinę, 24 godziny na dobę na podstawie popularności w mediach społecznościowych otrzymujesz tak coiny. Trzymasz je albo handlujesz tak coinami na giełdach w parach z innymi kryptowalutami, co dają nam możliwości dzisiaj giełdy zdecentralizowane, takie jak PancakeSwap, SushiSwap. I handlujesz hashtagami z innymi użytkownikami na rynku NFT. Tutaj jeżeli chodzi o tą ostatnią opcję, ta opcja będzie wchodziła dopiero 15 grudnia. Jest to dosyć świeży projekt, także cały development team buduje na tą chwilę właśnie platformę do handlu hashtagami. I teraz tak, jak zarejestrować hashtaga? Czyli otwierasz sobie stronę takprotocol.com, wyszukujesz sobie ulubione wśród wciąż dostępnych hashtagi, płacisz w BNB Coinie i rejestrujesz go sobie, tak? Twój unikalny hashtag jest dostarczony do twojego portfela typu MetaMask, Trust Wallet w formie NFT w postaci smart kontraktu. I co tutaj? Twoje tokeny NFT są automatycznie stejkowane. Jesteś już tak naprawdę na dobrej drodze, mając hashtaga, wydobywając i oszczędzając energię, nie tak jak w przypadku Bitcoina, tak? Czyli robimy to w chmurze. Śledzisz sobie wydobycie tak coinów, tak? W każdej chwili możesz sobie wejść na swój dashboard i sprawdzić sobie co godzinę, ile twój tak coin dostał nagród za to, że po prostu inne osoby go używają. Odbierasz sobie tak coiny i przelewasz sobie na MetaMaska, na Trust Walleta po prostu jednym kliknięciem, claim and mint i po dosłownie kilku sekundach twoje tak coiny są na twoim portfelu, są bezpieczne. Teraz tak, co jest najważniejsze, czym jest Tackcoin? Tackcoin jest to właśnie wyjątkowa macierzysta kryptowaluta dla protokołu, tak? Dla TAC protokołu. Ma z góry określoną swoją dystrybucję, ograniczoną podaż, tak jak w przypadku Bitcoina czy Ethereum, jest środkiem płatniczym, który przechowuje wartość. I teraz tak, gdzie można handlować Tackcoinami? Tackcoinami możesz handlować na giełdzie PancakeSwap i SushiSwap, tak jak już to o tym mówiłem. Jest to bardzo proste, wystarczy też jednym kliknięciem wprowadzić sobie Tackcoina poprzez adres smart kontraktu i jednym kliknięciem wymieniasz sobie Tackcoin na BNB albo na każdą inną kryptowalutę. Tak jak już wspomniałem wcześniej, tutaj jeżeli chodzi o hashtag auction, czyli miejsce do handlu hashtagami, jest to tworzone przez cały zespół i z tego, co zapowiadają chłopaki, 15 grudnia będzie start, tak? Także będzie można w każdej chwili, jeżeli się tobie znudzi twój hashtag, w każdej chwili wystawiasz go sobie na aukcję i możesz go sprzedać po prostu za kwotę, na którą pozostali użytkownicy platformy wylicytują. Bądź tak samo możesz sobie nabyć dobrego hashtaga, tak? Z racji tego, że na tą chwilę dzisiaj zarejestrowanie jednego hashtaga to jest $400. Dlaczego $400? Z racji tego, że mamy już zarejestrowanych ponad 20 000 hashtagów, i tutaj was bardzo przepraszam, bo ja tak naprawdę to mało współpracuję na rynku polskim i polską prezentację dopiero robiłem specjalnie na to wydarzenie, stąd tutaj jest przesunięcie w tabelkach jest. Czyli zaczynaliśmy od zera, można powiedzieć, hashtag kosztował $200 do 5000, przekroczyliśmy 5000 zarejestrowanych hashtagów, cena wzrasta o $50 i tak z każdym 5000 hashtagów. Czyli na tą chwilę mamy zarejestrowanych ponad 20 000 hashtagów i obecnie cena rejestracji hashtaga to jest $400. Mamy ograniczoną liczbę hashtagów, czyli maksymalnie można zarejestrować 100 000 hashtagów, czyli przy tym, jak mamy teraz 20 000 hashtagów zarejestrowanych, jest zaledwie 20% wszystkich hashtagów możliwych zarejestrowanych.
po wyprzedaży 100 000 hashtagów dziennie zostanie 21 hashtagów do kupienia na aukcji tylko i wyłącznie za tak coiny, które zostają wypalone. Czyli czyli na podstawie licytacji i wtedy ceną podstawową będzie już $1200 za jednego hashtaga, z racji tego, że tutaj mamy $1150 przy ostatnich 100 000 sztuk. Spalanie tak coinów to jeżeli ktoś, że tak powiem, robi głębszy research każdego projektu, to zdaje sobie z tego sprawę, że token economic musi być bardzo dobrze ułożony, żeby po prostu ten coin miał rację bytu na giełdzie, na rynkach. Stąd uważam, że spalanie tak coinów to się równa redukcja podaży i zwiększenie popytu, co za tym idzie maksymalizuje też nasze zyski. Teraz tak, tempo dystrybucji, co jest istotne w TackCoinie. Do tego oczywiście zaraz pokażę, gdzie można pobrać sobie white paper do poczytania. Na tą chwilę TackCoin jest wydobywany w ilości 10 000 sztuk na godzinę, co daje nam 240 000 coinów dziennie i to się dzieje już od 20 sierpnia, tak? Czyli kolejnego 20 sierpnia ma być halving tego i będzie wydobycie obcięte o połowę, tak? Czyli dziennie już nam będzie dawało 120 000 TackCoinów, w trzecim roku 60 000, w trzecim 60 000, w czwartym 30 000. Widzę, że tabelkę będę musiał poprawić. I tak, kto jest beneficjentem? To jest bardzo ważne. Kto jest beneficjentem tego projektu? 84% z całej puli wydobywanych TackCoinów idzie do właścicieli tokenów NFT, tak? Kolejne 5% jest na hashtag staking contract, Tack Foundation jest 5%, czyli można powiedzieć tutaj nie ma firmy. Tack Foundation oznacza to, że kreator, osoba, która stworzyła ten cały projekt, ona stwierdziła, że oddaje cały projekt do społeczności. Wszystko wrzuca w sieć, wszystko wrzuca na giełdę, także też nie ustalali ceny TackCoina, nie ustalali nic, wszystko jest decyzją, można powiedzieć, społeczności, tak? Czyli osób, które budują ten projekt. Liquidity Pool Farming jest oczywiście też 500 TackCoinów co godzinę wpada i Blockchain Migration Fund jest 1%. Z racji tego, że na tą chwilę używamy Binance Smart Chaina z blockchaina, ale gdyby się pojawił jakiś bardziej przepływowy blockchain, tańszy w obsłudze blockchain, jest możliwość migracji całej platformy na inny blockchain. I teraz tak, no bardzo dużo rzeczy już się wydarzyło w tym projekcie. Mianowicie ja dołączyłem do projektu na samym początku, już w kwietniu, gdzie uruchomiona została rejestracja hashtagów. To był czas takiego dosyć mocnego, że tak powiem, ryzykowania, z racji tego, że nie wiedziałem, co ja dostanę za zarejestrowanie tego hashtaga. Ja po prostu śledząc rynek tokenów NFT stwierdziłem, że chcę być właścicielem hashtaga, tak? Mi to sprawiło przyjemność po prostu, że mogę zarejestrować sobie hashtaga, być właścicielem tego hashtaga i wiedziałem, że z czasem platforma się mocno rozwinie, stąd też mam bliski kontakt z deweloperami, z kreatorem tego projektu, jak i również osobą, mogę się tutaj pochwalić, Polakiem, który razem z całym teamem pracuje nad rozbudową całej platformy. Tak, i w kwietniu rejestrowaliśmy pierwsze hashtagi, rejestracje szły do góry, w czerwcu już było zarejestrowanych pierwszych 1000 unikalnych walletów, czyli było 1000 osób, którzy mieli po prostu, posiadali własne hashtagi. White paper wyszedł do pobrania w lipcu i Performance Oracle, czyli tak naprawdę cała zabawa, gdzie są pieniądze, to wszystko się zaczęło od sierpnia, czyli 20 sierpnia tego roku projekt wystartował, hashtagi zaczęły być stakeowane, czyli cały Performance Oracle, czyli cały system śledzący Twittera 24 godziny na dobę, wszystko zostało uruchomione. Można powiedzieć, że cały projekt jest tak naprawdę jedną wielką technologią, zaczynając od tego, że wszystko jest powiązane na smart kontrakcie, został zbudowany przez cały team Performance Oracle, czyli właśnie algorytm, który śledzi social media 24 godziny na dobę i została uruchomiona platforma TackScan, do której sobie wrócimy. Kolejne rzeczy, które już zostały zrobione, także 20 września było już można sobie wymieniać TackCoiny na
znaczy odbierać tak coiny na własny portfel, a 20 października można już było zacząć tradować sobie tak coinem z powparami z innymi kryptowalutami. Tak jak jest tutaj zapowiedziane, 15 grudnia mamy hashtag Auction Marketplace i Performance Oracle Public Mode, czyli cały kod Performance'a Oracle'a będzie udostępniony już 20 stycznia, czyli każdy będzie mógł sobie skorzystać z algorytmu, który śledzi wszystkie social media. I co jest tak najważniejsze? Cały tak protokół to jest tylko i wyłącznie technologia, jak już wspomniałem, oparta na smart kontrakcie. Czym jest smart contract? Realizuje on wszystkie umowy transakcyjne. Oznacza to, że nie ma strony trzeciej ani szefa, tak? Czyli ty jako właściciel tokenu NFT masz 100% kontrolę nad swoimi środkami, która realizuje twoje wypłaty. Wszystko dzieje się automatycznie, ponieważ inteligentna umowa realizuje 100% pasywnego dochodu i wypłaty prowizji. Mało tego, cały protokół został zbudowany na DAO, czyli wszystkie usługi są zautomatyzowane i wykonywane na różnych inteligentnych kontraktach wdrożonych przez protokół. Wszystkie prowizje automatycznie, tak polskim językiem, tłumacząc to po prostu na polski język dla osoby, która nie siedzi w technologii, nie ma tutaj firmy, nie ma tutaj szefa, czyli nie ma osoby, która akceptuje w danej chwili, czy ty dostaniesz wypłatę, czy twoje naliczenia ci się należą. Wszystko jest to zrobione automatycznie i tak naprawdę jest potrzebne tylko połączyć się z własnym portfelem i na jednym kliku można przelać sobie prowizję, można przelać sobie tak coiny na portfel, jak równie dobrze można wysłać swojego hashtaga innemu użytkownikowi, który posiada też ten jest w projekcie, tak? Teraz tak, również jest zdecentralizowany program polecania. Kreator dał nam taką możliwość, aby rozwinąć społeczność, aby rozwinąć cały projekt, żeby można było również dobrze zarabiać na polecaniu. Czyli jeżeli zdecydujesz się dołączyć do tak protokół i jesteś aktywną osobą, czyli aktywną w sensie masz zarejestrowanego minimum jednego hashtaga, możesz zarabiać na polecaniu tej platformy, tak? Cały program polecający został tak zaprojektowany, aby było można korzystać z nieograniczonej głębokości w blockchain. Ty otrzymujesz wynagrodzenie natychmiast, bezpośrednio na twój portfel kryptowalutowy. Najważniejsza rzecz to skupić się na rankingu, tak żeby jak najwięcej zarobić w zdecentralizowanym systemie polecania. Im wyższa ranga, tym wyższa wypłata od twojego zespołu. Maksymalnie można z polecenia zarobić aż 60%, tylko że tutaj, aby się to stało, trzeba być już naprawdę dobrym sprzedawcą, dobrym marketerem i umieć sprzedać 12 000 hashtagów z bezpośredniej linii. Na samym początku uważam, że jest to rewelacyjny start dla osób, które dopiero zaczynają network, zaczynają coś działać w sieci więcej niż tylko inwestować pieniądze. Polecając ten program przy osobie z pierwszej linii polecenia, automatycznie dostajesz 25% za polecenie, za zarejestrowanie jednego hashtaga, czyli na tą chwilę, gdy hashtag kosztuje $400, twoja prowizja to jest $100. Przy sprzedaży 5 hashtagów prowizja twoja rośnie, ranga twoja rośnie i otrzymujesz już 30% z pierwszej linii. Jak otrzymywać profity z drugiej, trzeciej linii? Tak naprawdę to jest system polecania na różnicówka tak zwana, tak? Czyli jeżeli masz już swoją rangę trzecią czy czwartą i wprowadziłeś osobę do biznesu, która ma rangę numer 1, czyli ty załóżmy masz już prowizję w wysokości 40% na randze numer 4, osoba wprowadzona ma prowizję jest na randze pierwszej, ma 25% i ona wprowadzi kogoś nowego do biznesu, to ty dostajesz różnicówkę, tak? Czyli 25% dostaje osoba, która wprowadziła nową osobę, a osoba upliner, czyli ta osoba wyżej, ma jeszcze dodatkowo 15%, tak? Bo 25 plus 15 to jest 40%, jeżeli jesteś na randze numer 4. Podsumowując tak naprawdę, tak protokół jest to zdecentralizowana organizacja autonomiczna. Jako DAO wszystkie usługi są zautomatyzowane i wykonywane na różnych inteligentnych kontraktach wdrożonych przez kreatora. Funkcja zarządzania zapewnia, że wszystkie krytyczne decyzje są podejmowane przez społeczność w oparciu o konsensus, tak? Czyli mamy głosowanie. Tak samo jak dzisiaj słyszałem już, że będzie robione głosowanie, czy hashtag marketplace będzie wystawiany 15 grudnia
czy jednak poczekać, aby przynajmniej połowa, czyli połowa ze 100 000 hashtagów była zarejestrowana, bo wtedy na marketplace wejdą hasztagi z ceną $500, tak? Także uważam, że ta druga opcja będzie dużo lepsza z racji tego, że dzisiaj masz szansę zarejestrować sobie hashtaga w cenie $400 i gdy wejdzie marketplace, czyli platforma do handlu hashtagami, na tą chwilę już będziesz mógł zarobić $100, ewentualnie wychodząc z projektu, odsprzedając swojego tokena innej osobie, tak? Także tak protokol jest też pierwszym na świecie wyjątkowym tokenem NFT. Nie jest to żaden mem, nie jest to żaden cycek wody, jest to po prostu token oparty o dane, tak? Czyli dzienne naliczenia tak coinów oparte są o dane z social media i Google, tak? Czyli popularity hashtag. Im bardziej twój hashtag jest popularny, tym dostajesz więcej tak coinów na godzinę. Ty jesteś właścicielem koparki wydobywającej tak coiny, czy jesteś właścicielem hashtaga, na zawsze możesz cieszyć się cogodzinnym wydobyciem tak coinów. I co jest najważniejsze? Ekonomia i dystrybucja tokena, tak? Maksymalizuje potencjał twoich zysków. To, co się dzisiaj wydarzyło, to ja tutaj wam też pokażę. Można sprawdzić, jak tak coin dzisiaj po prostu eksplodował. Wyskoczył po prostu on z ceny 14 centów za sztukę, wyskoczył na 30 centów. To było ponad 115% w jeden dzień. Uważam właśnie, że cała dystrybucja tokena, treningi raz do roku, do tego te 8400 coinów, które są dzielone na każdego właściciela tokenu NFT, daje to, że raczej ja tutaj nie widzę innej opcji, żeby po prostu cena tego coina nie rosła w górę wraz ze społecznością tworzącą tak protokol. Także tak to pokrótce można powiedzieć. Teraz każdy się mnie zapyta, ok, dobra, no to ile tych coinów ja dostanę za swojego hashtaga? I tutaj jest odpowiedź prosta. Wszystkie hasztagi, wszystkie, czyli na tą chwilę możemy sobie sprawdzić, ile jest zarejestrowanych hashtagów w sieci. To jest można sprawdzić na BSC Scan, tak, do Binance Smart Chaina. Strona jest publiczna, można sobie wejść, znaleźć sobie adres tokena coina i sprawdzić. Mamy 20 929 hashtagów zarejestrowanych, tak? Czyli te 8400 coinów jest dzielone na 21 000 hashtagów. Jak to jest dzielone? Wrzucane są hasztagi do 21 koszyków, czyli można powiedzieć, nie każdy hashtag dostaje taką samą nagrodę. Im masz bardziej go popularnego, dostajesz więcej coinów. Im jest słabszy hashtag, trafia do słabszego koszyka, dostajesz mniej coinów. Tutaj gdzieś to było rozdzielone. Przepraszam, zaraz was znajdę. No tak, no to na przykład sobie wpiszemy. Mogę się pochwalić, ja sobie zarejestrowałem, to był mój hashtag jako pierwszy. Sprawdzimy sobie, w którym on jest koszyku. On jest teraz w koszyku numer 1 i co godzinę otrzymuje 0,6 coina, tak? No to można sobie to łatwo policzyć, 0,6 coina, to mam przez 10 godzin mam 6 coinów, przez 20 godzin mam 12 plus te tam 4 godziny, czyli załóżmy mam 15 coinów. Przy cenie 30 centów za sztukę, czyli mam $5 dziennie, tak? Co warto nadmienić, hashtaga jesteś właścicielem tak naprawdę dożywotnio, dopóki nie zdecydujesz się go sprzedać, wystawić go na aukcję, tak? Także uważam, projekt, jeżeli chodzi, według mnie ma bardzo dużą wartość samą w sobie. Tokeny NFT są trendem że tak powiem 2021 roku. Ale czy ty znajdziesz wartość w tym projekcie? To ja nie wiem. No my z Markiem zaczęliśmy mocno już działać. Zaczynamy mocno też promować tą platformę na rynku polskim. Bardziej Marek, bo ja tutaj się skupiłem bardziej na międzynarodówce, na Azji, stąd też mam tam po prostu lepsze kontakty i tak sobie działamy. Teraz tak, żeby wam pokazać, co się tak naprawdę dzieje na rynku. Doktora Dre nie muszę raczej nikomu przedstawiać. Doktor Curtis Young, czyli syn doktora Dre, przyłączył się do naszego projektu, kupuje hasztagi razem z nami. Dokładnie. Kolejny hashtag jest zakupiony przez syna doktora Dre. Także gdybyście już mieli na uwadze jakieś hasztagi, już gdzieś tam wchodzą wam do głowy jakieś hasztagi, które byście chcieli zarejestrować, to wszystkie hasztagi z branży rap, hip-hop, wszystkie są już tam zarejestrowane.
Także raczej trzeba szukać gdzieś tam jakiejś innej niszy. Z racji tego, że Curtis Young też powoli zaczyna robić jakiś network, marketing, stąd wszyscy jego znajomi z branży muzycznej zaczęli rejestrować te hasztagi na potęgę. Ja uważam, że jeżeli tacy ludzie dołączają do biznesu, to tak naprawdę te 100 000 hashtagów to nie będzie długo trwało, żeby one po prostu były zarejestrowane. Jeżeli chodzi, Marku, o ciebie, nie wiem, jakie są twoje, że tak powiem, doświadczenia z tak protokolem. Wiem, że już masz swojego hashtaga, też otrzymujesz już tak coiny. Coś od siebie. Myślę, że cały projekt jest bardzo ciekawy, a przede wszystkim ma źródło i pomysł, tak? Bo w dzisiejszym biznesie, w całym networku, aby się wybić, potrzebujemy dobrego pomysłu, tak? To jest raz, przede wszystkim inwestycji, która będzie się utrzymywała i miała szansę przetrwać w morzu tych wszystkich projektów, które są, a jest tego naprawdę dużo. A widzimy, że tu jest coś, że tak powiem, innowacyjnego, tak? Coś, co ma szansę przetrwać, a przede wszystkim przynieść nam naprawdę spory profit, tak? Bo przykładowo teraz to jest cena $400, tak? Dobrze mówię, Piotruś? Tak, na tą chwilę jeszcze Tak, $400, ponieważ jeżeli przekroczymy 25 000 zarejestrowanych hashtagów, cena wskoczy o kolejne $50 do góry i już będziemy rejestrować nowe hashtagi po 450 $. Dokładnie, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy w samym środku tego projektu. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to teraz jest najlepszy czas na to, tak? Bo każde 5000 sprzedanych kolejnych hashtagów będzie sprawiała, że ta cena będzie rosła wzwyż, tak? Na ten moment te $400, tak, 1600 zł, można by powiedzieć, nie wydaje się to aż tak straszną może sumą, tak? No ale jak ktoś nie będzie chciał, to dla niego i tak to będzie dużo, no bo lepiej nie wolą iść na weekend, nie wiem, zachlać, przećpać, 500 wydać i dla nich to jest normalne, a tu sobie możesz kupić hashtaga za 3 weekendy, który będzie pracował dla ciebie na całe życie, tak? Więc ja podchodzę do tego bardziej jako do inwestycji, przede wszystkim w biznes, który się rozwija i ma szerokie skrzydła, tak? Bo tak jak Piotr wspomniał, wchodzą tutaj osoby, które są gdzieś tam celebrytami i też patrzą na to z szeroką perspektywą, tak? Także każdy z was może sobie kupić hashtaga, spróbować, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, obecnie działamy na Twitterze. Piotr nie wspomniał, że w planach firmy jest wchodzenie na kolejne rynki social mediów, tak? Twitter jest teraz. Pomyślcie sobie, jak podepnie się Instagram, jak podepnie się Facebook. To są te największe platformy, tak? Ale w Ameryce jest jeszcze wiele innych. W planie, z tego co Piotr mi wspominał, jak rozmawialiśmy, jest podpinanie kolejnych social mediów. Sam pomysł osoby, inwestora, która by wymyśliła ten pomysł na to, żeby właśnie stokenizować, tak, hashtagi, żeby otrzymywać za to pieniądze, to jest coś no niebywałego, tak? Nikt Dokładnie. wcześniej na to nie wpadł. Mogę ci Więc, przerwać po prostu. Kreatorem jest Vishal Gupta. Jest to człowiek, który w branży kryptowalut, można powiedzieć, jest od samego początku. Człowiek, który jest deweloperem naprawdę bardzo ciekawych projektów. Można sobie go wyszukać na YouTubie, chociażby jest mnóstwo wywiadów z tą osobą. Bardzo, bardzo mocny człowiek, jeżeli chodzi właśnie o rozbudowę sieci, o decentralizację, o po prostu całą branżę tokenów NFT, o dAppsy. Jest naprawdę człowiek po prostu na poziomie i jak sobie z nim porozmawiałem, to po prostu mało z niego, ja mało po prostu rozumiałem z tego, co on po prostu do mnie mówi, ale widać, że facet po prostu zna się na rzeczy, wpadł na genialny pomysł. Jeżeli osoby, które śledzą rynki, wiedzą, czym są tokeny NFT, tak naprawdę nie trzeba tutaj dużo tłumaczyć. Wystarczy pokazać, że zostało coś takiego stworzonego, że dzisiaj hashtag jest jako token NFT i może być nim właścicielem. Jak podchodziłem do tego projektu, ja szczerze nie wiedziałem jeszcze, ile ten token będzie kosztował, kiedy ja zacznę je dotykać. Ja podszedłem do tego projektu właśnie typowo inwestycyjnie na początku, czyli mówię, ok, dobra, zarejestruję sobie kilka tych hashtagów, zobaczę, co się wydarzy, tak? I faktycznie no dzisiaj te hashtagi, które ja zarejestrowałem, zaczęły mi stake'ować tak coiny od 20 sierpnia. No i na dzień dzisiejszy to mogę się przyznać, po 24 centy sprzedałem swoje tak coiny i powiem szczerze, wyszedłem z inwestycji już na dużym plusie, tak? Także tak jak ty powiedziałeś, jesteśmy w połowie projektu. Ja uważam, że nawet nie jesteśmy w 1/3 projektu,
z racji tego, że total supply, czyli maksymalna liczba do zarejestrowania hashtagów jest 100 000, a mamy dopiero 20 000 słów do zarejestrowanych. Także można powiedzieć, że jesteśmy w 20% tego projektu. Także jest to początek. Na polskim rynku, na polskiej, jeżeli chodzi o polską tą branżę networku, mało kto o tym słyszy, z racji tego, że ja też nie współpracowałem, ja dopiero na naszą okoliczność tak naprawdę zbudowałem prezentację w języku polskim, dlatego, żeby też polscy twoi widzowie przede wszystkim dowiedzieli się, co się dzieje na rynku tokenów NFT, o nowych możliwościach i myślę, że jeżeli będą widzieli wartość w tym projekcie, będą wiedzieli, co z tym dalej zrobić, tak? Kontakt do ciebie znajdą, na pewno, jeżeli chodzi, mogę jeszcze przekazać tutaj na sam koniec, jak to wszystko wygląda, cały dashboard, jest to bardzo proste, intuicyjne, wystarczy połączyć swój dashboard, czekaj, to ja sobie rozłączę go nawet, wystarczy połączyć sobie swój dashboard z MetaMaskiem, tak, poprzez smart contract i ja już wchodzę na swój dashboard, tak, nie potrzebuję żadnych reflinków, żadnych tam, nie wiem, prezentacji, jak dołączyć do projektu. Człowiek po prostu wchodzi na stronę takprotocol.com, łączy się z własnym portfelem i już jest w stanie rejestrować hashtagi. Tylko że przy zarejestrowaniu hashtagu tutaj system poprosi każdą z nowych osób o podanie kodu zaproszenia. Kodem zaproszenia jest tutaj tak naprawdę, że jest to w smart kontrakcie, kodem zaproszenia jest po prostu adres portfela, tak, osoby polecającej. I tutaj Marek swoim widzom jak najbardziej będzie mógł to przekazać. Myślę, że tam gdzieś w dolnej linijce opisu doda te wszystkie informacje. I tutaj podczas rejestracji hashtagu tutaj też zobaczcie, macie informacje. Dostępnych maksymalnie do zarejestrowania jest 100 000 hashtagów. Na tą chwilę mamy 2931 sztuk zarejestrowanych. Aktualna cena $400, następna cena $450 po przekroczeniu 25 000 hashtagów. I teraz na przykład, jakiego byśmy chcieli sobie zarejestrować hashtaga. Pokażę wam na zasadzie, załóżmy Bitcoin, tak? Bitcoin, bardzo fajny hashtag. Sprawdźmy, czy jest dostępny. No jest on już niedostępny, ale możemy sobie go sprawdzić na Taskanie, czyli sobie wpisując sobie tutaj na przykład Bitcoina i będziemy wiedzieli, kiedy on został zarejestrowany, za ile i ile current grade, czyli wpadł do trzeciego koszyka, tak? Wpadł do trzeciego koszyka, czyli jest można powiedzieć takim topowym hashtagiem. Widać, że hashtag Bitcoin otrzymuje 0,56, no prawie 0,57 takcoina co godzinę. Tutaj są przeliczenia, gdzie to było? Zaraz. A w innym miejscu, to wam później też pokażę, ewentualnie takie prognozy roczne są, tak, że jeżeli ten hashtag by został w koszyku numer 3, czyli on byłby przez kolejne lata tak samo popularny, to wtedy można też sprawdzić, ile tych takcoinów można otrzymać w skali roku, tak. Ceny takcoinu, no tutaj nie jesteśmy, że tak powiem, nie mamy żadnej kuli, nie możemy tutaj przewidywać przyszłości, bo jest to tak naprawdę giełda. Dzisiaj mamy trendy wzrostowe, jest trend byczy na wszystkich kryptowalutach, także nasz takcoin bardzo mocno eksploduje każdego dnia, ale co będzie za pół roku, za rok, trudno powiedzieć. Ja tylko mogę od siebie dodać, że jeżeli ja weryfikowałem ten projekt, to przede wszystkim patrzyłem na tok ekonomii, tak? Patrzyłem, jaki jest total supply, czyli ile tych coinów będzie wydobytych w przyszłości. Przeczytałem sobie white paper. Jeżeli ktoś by się interesował white paperem, oczywiście można go sobie pobrać. Pobieramy go sobie z GitHuba, tak? Czyli w GitHubie jest coin white paper do pobrania. Można go sobie śmiało przeczytać. Tak samo jeżeli ktoś jest anglojęzyczny, może sobie wejść na takprotocol.gitbook i tutaj ma również wszystkie informacje, tylko niestety nie mam języka polskiego. Wszystkie informacje o całym projekcie są zamieszczone łącznie z roadmapem, łącznie z hashtag auction, kiedy będzie, jak to będzie wyglądało, z tagscanem, czyli jak to wszystko po prostu sobie obsłużyć. Według mnie projekt jest bardzo intuicyjny, tak naprawdę dużo nie trzeba robić. Mogę jeszcze pokazać na przykładzie mojego hashtaga Happy. Ja go zarejestrowałem jako 57, to sobie wyobraźcie, dzisiaj mamy 20 000 słów zarejestrowanych. Ja byłem w tym projekcie od samego początku, gdzie tak naprawdę to była tylko i wyłącznie wizja
Wiszala, także ja po prostu po kilku zdaniach wymienionych razem z nim, ja wiedziałem, że po prostu jest to odpowiedni gość na odpowiednim miejscu, stąd też od razu mówię, kurczę, no nic nie zaszkodzi i można sobie sprawdzić, tak? I teraz sprawdźmy sobie, o tutaj to jest, tak. Jak już mamy zarejestrowanego hashtaga, klikamy sobie w taką ikonkę i tutaj z boku i automatycznie aktualnie mam tego hashtaga w pierwszym koszyku. Data rejestracja 22 kwietnia, czyli w dzień, kiedy tak naprawdę otworzyły się rejestracje. Na tą chwilę on mi wykopał 1879 tak coinów. Tak, i jest przewidziane, że rocznie ten hashtag wydobędzie mi 5325 tak coinów. Także załóżmy, że nie wiem, po roku czasu cena tak coina będzie, no strzelam, $0,5, tak? $0,5, no to na tą chwilę to ja będę, że tak powiem, jest szansa, że zarobię na samym hashtagu, na samym stakeowaniu $2,500, tak? Bo $0,5 przy 5000 monet, no to mamy $2,500 zarobionego, tak? Przy rejestracji hashtagu tam po 300, 400 czy $500. Także uważam w tym bardzo dużą wartość i trzeba zwrócić też na to uwagę, że jeżeli wrócimy do marketplace'a, do opcji, gdzie będą te hashtagi sprzedawane, to zaraz wam jeszcze wrócę tutaj w jedną rzecz. Tak. Jeżeli wyjdziemy z hashtagami, wyjdziemy z platformą marketplace do handlu hashtagami przy zarejestrowanych 50 000, cena za hashtaga będzie $700. Czyli dzisiaj rejestrując hashtag za $400, gdy wejdzie platforma do handlu, tak naprawdę będzie można zarobić tylko i wyłącznie kupując dzisiaj hashtaga i sprzedając. Już pominając tak coiny i to wszystko. Także tutaj jest prosty deal. Tak? Dzisiaj kupujemy hashtaga za $400, wchodzi marketplace, wystawiam hashtaga za $700 i jestem $300 do przodu. Nie wspomnę o tak coinach, że które do tego czasu ten hashtag tobie wydobędzie. Ja ci powiem tak, Markus, dla mnie no ja widzę w tym olbrzymią wartość w tym projekcie, stąd też bardzo mocno wyszedłem do ludzi z tym projektem, bo uważam, że warto pokazać coś takiego ludziom. Nie wiem, co tu ci jeszcze mogę dodać. Myślę, że bardzo dużo informacji dzisiaj mieliśmy i dla wszystkich też będzie kwestią poskładania tego wszystkiego do kupy. Ale co, tak podsumowując, to cóż możemy powiedzieć, tak? Mamy poważnego inwestora, który wyłożył na to pieniądze, tak? Sam jak wspomniałeś, Polaka, który przy tym współpracuje. Pod filmem oczywiście napiszemy, żeby każdy mógł sobie zweryfikować, kto to jest, żeby nie było, że tu jakąś wodę lejemy, prawda? Tak, A więc ja myślę, że nawet możesz podlinkować po prostu nawet jego kanał, jego po prostu wywiady z osobami naprawdę znaczącymi się w świecie, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jego wywiady są naprawdę bardzo mocno wartościowe, dlatego też myślę, że warto zapoznać się z osobą, która stworzyła ten projekt. Jak najbardziej. Myślę, że to jest ważne i każdy przede wszystkim niech sobie zrobi tutaj własny research, tak? Projektów są setki na rynku, każdy sobie niech podejmie decyzję, czy chce, ale tak jak wspomniałeś wcześniej, dla mnie głupotą jest nie spróbować, bo tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli kupujemy teraz tego hashtaga za $400, tak? Zaraz będzie można go spieniężyć, jeżeli go nie chcesz, możesz go sprzedać, jeżeli chcesz, możesz go zostawić, możesz korzystać z profitu na wiele sposobów, polecając go innym, korzystając tak samo z profitu za polecenie, więc to nie jest tylko zarabianie na zwykłym hashtagu, ale też cała społeczność i struktura, która gdzieś tu się kształtuje i buduje i możemy powiedzieć, że jesteśmy na początku tego projektu, więc znaleźliśmy się w dobrym miejscu i czasie, tak? Także podsumowując to wszystko, zarabiamy na hashtagach. Każdy z Was może sobie wykupić taki hashtag, może sobie nawet sprawdzić, jak bardzo popularna jest ta domena na rynku Twitter, na platformie Twitter. Jest taka strona, gdzie możecie sprawdzić, jakie w rankingu jest wasze słowo, jeżeli ktoś by chciał na przykład. Więc jest tutaj duży potencjał, tak? Każdy może sobie wybrać swoje słowo, jeżeli jest jeszcze wolne i zarejestrować. Jest dopiero 20 000 słów. Jeżeli będzie 100 000, tak jak Piotrek wspomniał, zamykamy, cena już wtedy będzie $1200, tak Piotrku? Dokładnie tak.
cena będzie $1200, więc uważam, że warto kupić sobie nawet jednego hashtaga, żeby gdzieś tam na nas pracował, a po prostu jak ci się ten projekt znudzi, możesz go sprzedać w najlepszym momencie, kiedy będziesz chciał. Podsumowując jeszcze raz, zarabiamy na tokenach, coinach, tak? One są co godzinę, że tak powiem, emitowane, z czego z 10 000 8400 jest rozdzielane na wszystkich użytkowników. Na obecny moment mamy 21 koszyków, jak Piotr wspomniał. Te koszyki to są rangi popularności danego hashtagu, tak? A więc każdy z hashtagów waszych jest przyporządkowany, jeżeli te rankingi są ruchome, Piotrze, tak? Dobrze rozumiem, czy nie są ruchome? Tak, bo dzisiaj twój hashtag może być bardzo popularny w sieci i może być w koszyku numer 1. Załóżmy, jak ktoś zarejestrował, no okej, może tutaj nie będziemy mówić, bo to jest YouTube, to nie będziemy mówić tam o COVID-ach. Ale rozumiemy, o co chodzi, tak? Ale jak ktoś sobie zarejestrował na przykład tego typu hashtaga, dzisiaj on jest na przykład top numer 1, tak, bo go bardzo ludzie często używają w social media, no nie wiadomo, czy na przykład się to nie zmieni za rok, za 2, za 3 i inne hasztagi, tak? Zresztą na własnym przykładzie mojego znajomego, który rejestrował teraz hashtaga, nie pamiętam, Bella, coś tam, jakaś bardzo popularna osoba z Azji, po prostu i on sobie otagował tą osobę, no to na początku miał koszyk 16, na drugi dzień już ten hashtag wskoczył mu do koszyka 13, tak? Także są te koszyki ruchome, mamy 21 koszyków, no i 21 000 hashtagów, czyli na każdy koszyk przypada na tą chwilę 1000 hashtagów, tak? Dokładnie, należy też wspomnieć, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, jak jest moje słowo, już drugi raz nie mogę go wpisać, ale należy wspomnieć o tym, że na świecie języków jest setki, tak? Więc na rynku azjatyckim możesz wpisać to samo słowo, co po angielsku czy po polsku tutaj, tak? Więc jest naprawdę szerokie spektrum wyboru. Na ten moment te 18 000 słów to wydaje się kroplą w morzu tak naprawdę tego, bo jeżeli znajdziesz sobie dobre słowo, dobrą domenę, to naprawdę idzie na tym zarobić fajne pieniądze. Tak, dokładnie. No, jeżeli trafi twój koszyk do pierwszych z 5, ja sobie to dzisiaj liczyłem z pewną osobą, jeżeli trafisz naprawdę na mocnego hashtaga, czyli sobie zarejestrujesz naprawdę mocnego hashtaga, przy cenie dzisiejszej, tylko i wyłącznie przy dzisiejszej cenie coina, no to hashtag to jest po prostu zwrot z inwestycji 2 miesiące. Dokładnie, więc wyobraźcie sobie wszyscy, jaką po prostu to ma wartość, tak? Dzisiaj płacisz za 2 miesiące, jesteś na zero, a mało tego, cena coina wciąż rośnie, tak? Pomimo tego, jak Piotr wspomniał, że giełda to jest sprawa ruchoma, tak? Bo dzisiaj jest góra, a jutro jest dół, to projekt się cały czas rozwija, tak? Jesteśmy też ograniczeni tak zwanym halvingiem, więc za rok będzie ograniczona pula emitowanych hashtagów, co też wpłynie na to, że ten hashtag zyska bardziej na wartości, przepraszam, coin. Więc możemy powiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i kto będzie chciał z tego skorzysta, a kto nie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Każdy musi widzieć w tym wartość. Ja proponuję po prostu zacząć śledzić rynki kryptowalutowe, tak? Jak było 2020, było DeFi bardzo popularne. W tym roku wyeksplodowały tokeny NFT i to, co się dzieje teraz na rynku tokenów NFT, to po prostu przyprawia zawrót głowy, tak? No kurczę, zdjęcia, głupie memy są sprzedawane po ileś tam setki tysięcy dolarów w internecie, to uważam, że projekt z hashtagami po prostu ma dużo większą wartość niż nawet, nie wiem, mem dziewczynki na tle palącego się domu, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. Dobrze, Piotruś, myślę, że wszystko tu powiedziałeś, opisałeś tak, jak to jest. Przede wszystkim dużo jest tych informacji, żeby to ogarnąć, ale właśnie dlatego nagrywamy tego Zooma, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zobaczyć, przetrawić, przemyśleć, jak to jest. I co? Ja was zachęcam do własnego researchu, sami to sobie sprawdźcie źródło, skąd pochodzi. Jeżeli ktokolwiek jest z was zainteresowany, zapraszam was do kontaktu, a pomogę wam założyć swojego własnego hashtaga, który będzie zarabiał na was, jak śmiesznie to nie zabrzmi, do końca waszego życia, do kiedy trwa internet. A więc także dobrze, Piotrze, dziękuję ci za poświęcony czas przede wszystkim. Trzymaj się Wszystkiego również. dobrego ci życzę. I co? I widzimy się w kolejnych projektach. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.